Dzień dobry Nordic Walkerzy, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny trening. Trening o tyle wyjątkowy, bo z udziałem dwóch niesamowitych gości. Myślę, że nie będzie to zbyt duże nadużycie, jeśli określę ich mianem najsławniejszej pary polskiego Nordic Walkingu. I choć byli tacy, którzy posądzali ich o bycie parą również w życiu codziennym, to jedyna miłość, jaka ich połączyła, to miłość do marszów z kijami. Byli, są i mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo będą inspiracją i motywacją. Moi drodzy, przed Wami dwa marki. Nie, ja mam takiego nosa i ja nie do końca, kurde, to wszystko mam... Ale coś twój wymysł. Dzielę poprawka, 20 parę. Tak. Mieliśmy do mostu właśnie. Nie, no myśmy w weekendy, nie było nas w domu w ogóle. No, to było, wiecie, to naprawdę. Słuchajcie, pokażę, bo to... To zaraz zniknie, więc muszę szybko, bo oni już chcieli to zjeść. Tak, to jest tak, to jest... Z adwokatem ja nie prowadzę, jeśli mogę się skosztować. Mówiłem, że są motywacją do treningów, nie? To są także właśnie takie A która moja w ogóle jest ta? Twoja jest ta herbatka. No w ogóle cieszymy się, że spotykamy się z Tobą tu w Lesie Rędzicy. Nie, to jest moja kwestia, to ja Wam bardzo dziękuję, żeście... No tak, ale my tu jesteśmy zgodzili. często. No my tu u siebie jesteśmy. My jesteśmy u siebie. Tak, my jesteśmy u siebie. No właśnie, czy to jest las, w którym najwięcej zrobiliście kilometrów? Wspólnie albo... No, wspólnie, tak? Chyba tak. Tutaj no, ale bo to jest, no raz, że ten las nie jest aż tak znany, jest raczej na uboczu Wrocławia, dość mocno. Tak. I w sumie dość daleko od Waszych domów, bo Wy pod domem macie przecież park zachodni, gdzie można też... No tak, ale kręcąc się w kółko w parku... Żeby zrobić 20 km, to trzeba przechodzić koło basenu na Wejherowskiej 10 razy. No to jest nieciekawe. No ale myśmy sobie robili tak, że z domu wychodziliśmy i tutaj okrążaliśmy las. Wracając do domu, to tak pod 30 km było, a czasami przekraczaliśmy ten dystans. No i co najważniejsze, las stał się miejscem spotkań corocznych pasjonatów Nordic Walking. Tak. I robimy to dlatego, żeby pokazać, jak pozytywna energia jest w ludziach uprawiających Nordic, nie? Ludziach, którzy potrafią rano wstać, niezależnie od pogody jaka jest, chcą wyjść. No te spotkania są w styczniu, nie wiem, to jest najgorsza chyba pora roku, kiedy właśnie, można to jest zrobić sprawdzian. Nie, bo my to robimy w styczniu, bo to jest sprawdzian, czy ten, który lubi Nordic Walking i lubi kije, i lubi Was, i lubi nas, to przyjście w czerwcu, kiedy jest piękna pogoda, no łatwizna. To jest łatwizna, ale przyjść w styczniu, kiedy się naprawdę nie wie do końca jaka może być pogoda, no się okazuje, z roku na rok mamy coraz więcej tych przychodzących. Ale i mamy super pogodę, jak dotąd. No przecież to, co było w tym roku, to przecież rewelacja, a dnia następnego już... Paskudnie. Ale czy to, słuchajcie, jest faktycznie styczeń, to jest miesiąc, w którym Wy się poznaliście? Poznaliśmy się trochę wcześniej, ale jako nasze pierwsze wyjście na kije wspólne, to był 20 styczeń. Aha. Także to nie jest przypadkowa data. Tak, to nie jest przypadkowa. Tak. Oczywiście zależy, jak weekend wypada w danym roku, no to tam będzie przesunięcie 2-3 dni, może być nawet, nie? Ale generalnie się staramy robić w okolicach 20 stycznia. I to Wasze pierwsze wyjście na kije to było ile lat temu? 4, dokładnie 4 lata teraz. A chodzicie z kijami już? No ja pół roku dłużej, Marek, rok wcześniej jeszcze zaczął. Ja w 2017. Ja 16. No, ja 16. Czyli był etap chodzenia bez Marka drugiego i potem z Markiem. Słuchajcie, czy ten moment, kiedy się poznaliście, to w jakiś sposób zmienił Wasze treningi? Jak to wpłynęło na Wasze dalsze poczynania z kijami?
Ja wiem. No Marek, zmieniam- dla ciebie to musiała być cierpienie i męka. To podejrzewam, że to jest trudny chodzenie etap. ze mną nie jest Wcześniej było fajnie, Nie, potem... ale wiesz, chodząc takie dystanse, jak ja już później zacząłem coraz bardziej wydłużać sobie te dystanse, no to w pewnym momencie no, jest przyjemnie, jak z kimś idziesz, kto ma podobne zacięcie, wymieniać sobie opinie na temat, na różne tematy, porozmawiać w ogóle tak o luźno. Ten czas w ogóle szybciej mija, jest nie no te 30 km. No tak, 30 nawet- km tak, przejść tak. samemu to Samemu, jest tak, wyzwanie. tak. Z Markiem też jest wyzwanie, ale trochę mniejsze. Natomiast Marku, dla ciebie poznanie Marka drugiego było czymś ważnym? Bardzo ważne. Naprawdę muszę to, ja to Markowi już powtarzałem wiele razy, ale też mogę teraz to powtórzyć. Dla mnie bardzo ważne. Dlatego, że ja jestem osobą o niesamowicie dużej wrażliwości, więc różnie moje nastroje, moje emocje są bardzo, mogą być czasami bardzo skrajne. Nie? I u Marka tu znalazłem to zrozumienie, nie? Tych moich zachowań, tych wszystkich różnych tych. I to, że idąc na kije ubrałem złą czapkę, nie? No to kto mi tutaj, że tak powiem, zwrócił uwagę? Marek. Oczywiście były momenty takie, które mnie denerwowały u niego, bo ja poszedłem sam na kije i mówię, że zrobiłem 14 km, a on mówi, że widziałem twoją trasę i to mogło być 13,5, nie? No to możesz w człowieku zabić, że tak powiem, ale to wszystko jest fantastyczne, to tylko budowało, coraz bardziej poprawiało nasze relacje, nie? Jak szliśmy na jakikolwiek trening, mówi dobra, dzisiaj idziemy lewą stroną lasu, bo z tamtej strony będzie wiał wiatr. No kurde, to fantastycznie, nie? Ale Ty z Markiem zawsze przygotowany. Nie, to jest... Dobra, ale chciałem jeszcze was zapytać, czyli... no właśnie, czy to jest tak, że macie jakieś ustalone dni, w które chodzicie, czy Nie, musicie się nawzajem zupełnie wyciągać? Spontan. Aha. Ale czasami tak jest, Marek dzwoni, słuchaj, idziemy na kije? No idziemy. Tak to się odbywa. Nie Fantastycznie. odmawiacie sobie? Nie, bo dlatego, że wiemy jaka to jest Nie ma innych fantastyczna przyczyn, rzecz. załóżmy, a To jest dlaczego? fantastyczne, to jest super.